Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Supry. Tak naprawdę to nie Toyota Supra, a Toyota GR Supra, gdzie GR to skrót od Gazoo Racing, czyli sportowego dywizjonu Toyoty, który tworzy naprawdę niezłe zabawki. I te prawdziwe sportowe wozy mają właśnie GR przed główną nazwą, czyli mamy GR Yarisa, który jest sportowy, a Yaris GR to wersja usportowiona, tylko z pakietem. To tak tytułem wstępu. Przejdźmy więc do BMW Supry. Tak, BMW Supry, bowiem Toyota Supra to jest projekt stworzony wspólnie z BMW, a dokładniej z modelem Z4. I podobno to nie jest BMW ubrane w ciuchy Toyoty, tylko cały projekt był wspólnie tworzony i zmieniany, gdzie na przykład zawieszenie jest od BMW, ale to Toyota je ustawiała. Silnik jest od BMW, ale Toyota pokazała, w którym miejscu ma być umiejscowiony tak, żeby był bardziej centralnie umiejscowiony, a nie leżał na przedniej osi. Rozstaw osi też był przez Toyotę skracany po to, żeby auto miało lepsze proporcje. I takich rzeczy było dużo więcej, chociaż i tak ma się uczucie, że jeździmy BMW. Ale to nic złego, bo to BMW świetnie wygląda. To znaczy, przód wciąż moim zdaniem jest dziwny, kontrowersyjny i wygląda nieco jakby Supra poprzedniej generacji, czyli czwartej, zjadła cytrynę. Ma taką moim zdaniem skwaszoną minę. Ale już profil, czy tył, to majstersztyk, zwłaszcza w żółtym lakierze, który swoją drogą jest jedyną barwą, która nie wymaga dopłaty. No przyznacie, że taki żółtek fajnie wygląda. I do żółtego lakieru świetnie kontrastują te wszystkie czarne wstawki. Wstawki, które niestety niemal wszystkie są atrapami. Tak, czy to w zderzaku, czy w boku, czy na masce, to wszystko to są atrapy, co jest moim zdaniem karygodne. Co prawda, słyszałem opinię, że Toyota to zrobiła specjalnie po to, żeby ludzie sami mogli to przerabiać. No bo wiecie, poprzednia Supra, poprzez filmy czy gry, stała się obiektem kultu w kręgach tuningu. Chociaż ja tego nie kupuję. Atrapy tutaj wyglądają fatalnie. Ale już na przykład wydech jest prawdziwy i naprawdę ma potężne rury, które pięknie grają. Tylne poszerzenia też są wspaniałe, tak samo jak i drzwi bez ramek. Piękna sprawa. Równie piękna jest ta dupka z tym takim zadartym kaczym ogonem, czyli ducktail. Duck, znowu zobaczcie, jest podzielony jakby na dwie części, gdzie każdy pasażer ma nad sobą takie wybrzuszenie. Naprawdę świetnie wyglądające auto, które wzbudza bardzo dużo zainteresowania. I absolutnie wizualnie nie można powiedzieć, że jest to BMW Z4. Swoją drogą Supra ma zawsze zamknięte nadwozie typu coupé, a Z4 jest zawsze kabrioletem i to ze szmacianym dachem. Nowa Supra ma 4379 mm długości, 1854 szerokości oraz 1299 wysokości. Rozstaw osi to 2470 mm. Z4 ma bardzo zbliżone wymiary, ten sam rozstaw osi i delikatne inne pozostałe wymiary ze względu na inne zderzaki. Pora więc na bagażnik. Supra to sportowy wóz, więc jak się domyślacie, bagażnik jest mały. Mały i otwierany tylko z kabiny lub z pilota. Pilota z BMW oczywiście, bo niestety z tyłu na klapie nie ma żadnego przycisku, żeby otworzyć bagażnik. Kufer ma mały otwór, ale pod spodem jest 290 litrów pojemności, co w zupełności wystarczy. Pod podłogą znajdziemy akumulator. Z tyłu, jak widzicie, jest też przejście do części pasażerskiej, co może być nawet lekko niebezpieczne, bo przy mocnym hamowaniu rzeczy z bagażnika wpadają nam do środka. Więc uważajcie, co i jak przewozicie. Aha, i ta tutaj ładna belka to nie jest rozpórka. To jest po prostu taki element lekko usztywniający, którego niestety nie da się zdemontować. A na środku, pomiędzy głośnikami, jest mocowanie do gaśnicy. I to na szczęście można odkręcić. Wskakujemy więc do środka. Supra oczywiście to auto dwuosobowe i dwie osoby mogą naprawdę w miarę komfortowo tym samochodem podróżować. Ja mam 186 cm wzrostu i pomimo, iż wydaje się, że głową wbijam się w dach, to tak naprawdę miałem nad nią jeszcze jakieś dobre 5-7 cm wolnej przestrzeni. Chociaż liczyłem, że będziemy siedzieć jeszcze nieco niżej. Fotele są bardzo wygodne, w pełni elektryczne, w tym mają też pompowane boczki, które mogą nas ładnie ścisnąć. Minusem jest skóra na tych fotelach, która w moim egzemplarzu, który miał nieco ponad 3000 km, już zaczynała się wycierać. Miło też, że fotel pasażera ma złącze Isofix. A, i za fotelami są gazetowniki. Deska rozdzielcza już dużo bardziej zdradza wspólny projekt z BMW,
bo jest ona w sumie niemal żywcem wyjęta z BMW. Ekran, przyciski, iDrive, wolant od skrzyni biegów, wszystko to przypominało o BMW i to BMW za czasów, jak jeszcze nie było tabletozy w kabinie, tylko była ważniejsza ergonomia i wygoda użytkowania, a nie moda i błyskotki. I faktycznie obsługa jest banalnie prosta, ekran możemy palcować albo możemy używać super wygodnego pokrętła iDrive. Wszystko działa szybko i sprawnie. To mi się podoba. Tak samo jak podoba mi się fizyczny panel od klimy, czyli coś, czego w nowych BMW już powoli niestety nie ma. I jeszcze taka jedna uwaga. Auto ma drzwi bez ramek i pięknie brzmiący wydech, więc ja, jako osoba uwielbiająca jazdę z otwartymi oknami, bardzo często tak Suprą jeździłem, a przynajmniej starałem się. Bo niestety jest problem. Powyżej 50 km/h w kabinie jest taki hałas i tak wiatr trzepocze, że nie da się tak naprawdę podróżować. To jest problem, który w innych autach bardzo mało występuje. A szkoda, bo Supra naprawdę ładnie brzmi i nie dało się tego w pełni sposób spożytkować. Wróćmy do wnętrza. Są tutaj cyfrowe zegary, które są delikatnie zmienione przez Toyotę, mają na przykład inne czcionki. Zegary bardzo proste, bardzo czytelne i bardzo sportowe. Duży obrotomierz, obok prędkościomierz i czytelne temperatury oraz poziom paliwa. Nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. No dobra, jednak potrzeba. Jak to jest możliwe, że w aucie z 2023 roku nie ma obsługi Android Auto? Poważnie, nie ma w ogóle Android Auto. Jest tylko Apple CarPlay. Cóż to za dyskryminacja? I teraz taka mała uwaga, bo jeśli macie Suprę i Apple CarPlay, który nie wyświetla Wam się na całym ekranie, to można temu zaradzić. Trzeba zaktualizować cały sterownik samochodu do najnowszej wersji. Tylko uwaga, bo jak macie zmodyfikowane auto, to oznacza usunięcie wszystkich ustawień plus prawdopodobnie blokadę zmiany tych ustawień, bo nowy soft ma nowe zabezpieczenie. Nie wiem, czy zostało już rozpracowane, ale jak nie, to może się okazać, że macie problem. Bo co z tego, że macie fajne graty podnoszące moc pod maską, jak nie da się ich dostroić. Tak więc uważałbym z tą aktualizacją softów w zmodyfikowanych Suprach. Ale tak, brak Android Auto to moim zdaniem wielkie nieporozumienie dzisiaj. Dziwię się, że właściciele Supr nie wyszli jeszcze na ulicę. Przed strajkiem pora więc na materiały. Jak słyszeliście, pojawiają się małe skrzypnięcia, ale tylko przy szarpaniu. Większy problem to piano black i to w takim miejscu, gdzie będzie się rysować. Sprawdźmy więc schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską może być jeden z dwóch silników. Albo rzędowa 4 turbo 2.0 o mocy 258 koni, albo rzędowa 6 turbo 3.0 o mocy 340 koni. Obie jednostki to silniki turbo i obie są świetne. Ja miałem tą świetniejszą wersję, czyli 3.0 340 koni. I co ciekawe, ta odmiana występuje zarówno z manualem, jak i automatem. Jako że ja nie chcę mieć kontroli nad autem, to wybrałem automat. Automat to klasyczny 8-biegowy ZF, który bije biegi z niesamowitą szybkością oraz precyzją. Naprawdę świetna skrzynia. Supra, jak przystało na prawdziwy sportowy wóz, ma tylko napęd na tył i można wyłączyć wszystkie systemy bezpieczeństwa. A to oznacza tonę dymu i tonę zabawy, bo auto prowadzi się wyśmienicie. Rozkład mas jest 50/50, auto bardzo łatwo wyczuć, a silnik rozwija moc w miarę liniowo. Auto super się kontroluje w zakrętach, chociaż trzeba uważać, bo jest mocno nadsterowne, czyli tyłek lubi uciekać. Z drugiej strony bardzo łatwo go kontrolować. Fajnie też, że kontrola trakcji ma dwa poziomy. I na pierwszym możemy pójść bokiem, ale do pewnego momentu, do pewnego stopnia, potem nas systemy naprostują. Dodatkowo w najnowszych Suprach na 2023 rok nieco zmodyfikowano zawieszenie z tyłu, zmieniono część gumowych elementów i auto nieco mniej myszkuje przy mocnym przyspieszaniu.
Kolejna zmiana na ten rok to inna pompa wspomagania, co też wpłynęło na jeszcze lepszą pracę układu kierowniczego. Pora więc na pomiary. Pierwsza setka z taką mocą powinna być na zegarach po 4,3 sekundy. Pora to sprawdzić. Niestety nie udało mi się nigdy zrobić katalogowego czasu, ciągle miałem wyniki 4,7, 4,8 sekundy. Gdybym miał nieco lepsze opony i być może byłby lepszy asfalt, to te 2, no może 0,3 sekundy byłyby do zerwania. Ale i tak czas bardzo ładny. Chociaż jeszcze lepsza jest reakcja na gaz, zwłaszcza w trybie sport. I czas od 100 do 200 też robi wrażenie, bo jest to 11 sekund, czyli bardzo szybko. I Supra ma tylko sport albo normal, nie ma żadnych innych trybów, no bo i w sumie po co? W mieście przy normalnej jeździe miałem ciągle spalanie na poziomie 11-12 litrów, czyli naprawdę ładnie. W trasie jest jeszcze lepiej, bo przy 140 miałem spalanie na poziomie 8 litrów. Przy 120 schodzimy poniżej 7 litrów, więc też bardzo ładnie. W ogóle przy 140 mamy nieco ponad 2000 obrotów, a bak paliwa ma 52 litry. A teraz zapraszam na koncert, bowiem Supra pięknie brzmi. Tak basowo, ma taką piękną 6-cylindrową rzędową chrypkę. Podoba mi się. Wydaje mi się tylko, że w kabinie, zwłaszcza w trybie sport, dźwięk może być lekko podbijany z głośników, ale i tak brzmi świetnie. Sprawdźmy więc, czy cennik też jest świetny. Podstawowa Supra z silnikiem 2.0 258 koni kosztuje 232 tysiące złotych. Odmiana 3.0 startuje od 330 tysięcy złotych z manualem oraz od 340 tysięcy złotych z automatem. Z tym, że 3.0 Supra ma od razu wyższe wyposażenie niż ta z 2-litrowym silnikiem. Jeśli ciekawi Was, ile kosztuje BMW Z4, to jego cena zaczyna się od 200 tysięcy złotych, ale za słabszą, bo 197-konną wersję. Odmiana 258 koni kosztuje 228 tysięcy złotych, a wersja 340-konna 316 tysięcy złotych. Czyli Toyota jest o około 24 tysiące złotych droższa od BMW. Duża różnica, z tym, że Supra ma kompletne wyposażenie. Tutaj można jedynie dokupić inny lakier, a w BMW jest jednak parę rzeczy, które trzeba doklikać, więc te ceny prawie się zrównują. Nigdy nie byłem fanem Supry i nie rozumiałem fenomenu tego auta. I mówię to zarówno o poprzednich, jak i o obecnych generacjach. Ale nowa Supra zmieniła mój światopogląd. To auto jest genialne, jest mechaniczne, jest szybkie, jest w miarę ładne, proste w obsłudze i daje mnóstwo przyjemności z jazdy. Ma napęd na tył, świetne osiągi i świetnie brzmi. Tak, jest to konstrukcja BMW albo zrobiona z BMW, ale to nie ma znaczenia. Mogła to być i konstrukcja z Dacią albo z Fordem, Volkswagenem czy z jakimkolwiek innym producentem. To nie ma znaczenia, o ile też to auto by tak samo jeździło, tak wyglądało, tak brzmiało i tak się prowadziło jak ta Supra. Cześć!